Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jak widzicie, wróciliśmy z powrotem do Turcji. Jesteśmy w domu i wracamy powoli do swojej rutyny. Ale pomyślałam, że zanim wrócę do Was z vlogami z Burdur, to najpierw pokażę Wam, co przywiozłam z Polski do Turcji. Ja bardzo lubię oglądać na YouTubie takie vlogi właśnie, kiedy ktoś otwiera paczkę z Polski. No, ale ja sama osobiście nigdy z tego nie korzystam, bo powiem Wam, że przepisy celne dotyczące przesyłek do Turcji są tak restrykcyjne, że właściwie większość z tych rzeczy, które ja przewożę, na taką przesyłkę się nie nadają. Nie można ich wysyłać. No i też takie przesyłki są kosztowne, a nigdy nie wiadomo, w jakim stanie ta paczka przyjdzie, jak długo będzie iść, czy w ogóle dojdzie. Więc z tego nigdy nie korzystam. Latam do Polski na tyle często, czy też na tyle często przylatuje tutaj moja mama, że po prostu przewozimy to, co trzeba w walizce. I tym razem też tak zrobiłam. No ale myślę, że możemy ten vlog też tak potraktować, że to będzie otwieranie przesyłki z Polski, którą sama sobie przywiozłam w walizce. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania i pokażę Wam może, jak to wszystko wygląda tutaj na stole. Trochę tego jest. Położyłam sobie tutaj wszystko, co przywiozłam na stół w kuchni. No i sporo jest tego, ledwo mi się to tutaj zmieściło. Także teraz dokładnie Wam tutaj wszystko pokażę i opowiem, co przywiozłam. Przepraszam Was, jeżeli będziecie słyszeć jakieś hałasy, ale akurat na dół do marketu przyjechał towar. Trudno, nagrywamy. Słuchajcie, zacznijmy może od słodyczy. Jako pierwsza rzecz standardowo ptasie mleczko wedlowskie, waniliowe. Mam tego kilka sztuk, zawsze przywożę jako prezenty dla rodzinki, dla znajomych, bo akurat bardzo to polubili i zawsze chętnie to na prezenty przyjmują. Także zawsze to i też Wam polecam, jak się zastanawiacie, co na prezent do Turcji przywieźć. Mam też czekoladę Goplanę, to jest moja ulubiona polska czekolada, więc zawsze też się w nią zaopatruję. I mam też, słuchajcie, takie Merci. Dostałam je na święta. Jest to jakaś specjalna zimowa edycja, bo tutaj mamy smaki takie jak jabłko z cynamonem, biała czekolada z korzennymi ciasteczkami, pralinowa z cynamonem i pomarańczowo-migdałowa. Takiego Merci jeszcze nie jadłam, więc też je sobie przywiozłam, będę próbować. I teraz mam, słuchajcie, różne cukierki. Tutaj mam standardową, klasyczną krówkę, a pozostałe cukierki mam na wagę i przywiozłam je dlatego, że można je fajnie sobie zmieszać i wystawić do kawy, jak ktoś na kawę wpadnie, ale też pomyślałam, że właśnie dla bliskich będę mogła porobić takie paczuszki, mieszankę różnych właśnie tych cukierków. Więc mamy krówki, dalej mam tutaj takie grześki w formie cukierków. Później mam oczywiście śliwkę nałęczowską w czekoladzie i następny woreczek to są takie wedlowskie cukierki kokosowe, bardzo je lubię. I następny woreczek, tutaj mam różne smaki mieszanki krakowskiej z Wawela. I ostatni woreczek, tutaj mam, słuchajcie, wiśnie w likierze, w czekoladzie, chociaż te wiśnie to akurat w większości dla mnie. Z takimi rzeczami uważajcie, jak będziecie do Turcji przywozić, byście chcieli komuś dać w prezencie, to upewnijcie się, czy ta osoba pije alkohol. I ze słodyczy to już właściwie wszystko, ale myślę, że możemy sobie w tej kategorii spożywczej zostać. Mam tutaj, słuchajcie, cały taki pakiet różnych kisieli, słodka chwila doktora Edgera. Coś takiego jak kisiel w Turcji nie istnieje, a lubię sobie czasem zjeść, więc różne smaki przywiozłam. I mam też z tej słodkiej chwili budyń o smaku słonego karmelu, bo takiego smaku nie jadłam, zainteresowało mnie, więc też będę próbować. Mam też trochę przypraw, zioła kuchni polskiej. Przywiozłam też kardamon mielony, bo jakoś tak powiem Wam, ciężko to dostać w Turcji. Nie widziałam tutaj w markecie nigdzie. No a w Polsce łatwo to dostępne, a Nuri lubi bardzo sobie kardamon dodawać do kawy. Więc to właściwie dla niego.
I przywiozłam też przyprawę do piernika, bo też jeżeli o to chodzi, no to taką przyprawę trzeba sobie tutaj w Turcji samemu mieszać ze wszystkich składników, no bo takie ciasto w Turcji znane nie jest. No a tak wiadomo, że jest łatwiej, jak już się ma gotową mieszankę. I no nie wiem, czy to można nazwać przyprawą, ale przywiozłam też taki naturalny ekstrakt waniliowy, bo pomyślałam, że mogę to sobie dodawać do jogurtu, takiego gęstego i robić sobie coś w rodzaju waniliowego skyra, bo to jest też coś, czego w Turcji nie ma, a bardzo lubię waniliowe serki, więc będę próbować w taki sposób to robić. I mam tutaj jeszcze syrop do kawy o smaku piernikowym, już otwarty, próbowany. Bardzo dobra kawka, jeszcze dalej w tym temacie świątecznym wychodzi. I mam też, słuchajcie, suszone grzyby borowiki. Są w Turcji grzyby, no ale nie ma aż takiego wyboru jak w Polsce. Najczęściej dostępne są pieczarki, no a jednak co borowiki to borowiki, także suszone przywiozłam, będą do zupy czy do sosu. I mam tutaj jeszcze mąkę ziemniaczaną. Mąki ziemniaczanej w Turcji nie ma. To znaczy jest gdzieś tam dostępna internetowo, ale tak w sklepach ogólnie nie jest dostępna, nie jest tutaj często używana, a przyda mi się do babki wielkanocnej, więc też taką małą przywiozłam. I mam, słuchajcie, dwie herbaty. Jedna to pokrzywa z wiśnią, bardzo lubię smak tej herbaty, więc ją przywiozłam. I słuchajcie, herbata zimowa. To jest niemiecka herbata, ona jest dostępna w Kauflandzie. Tak mi posmakowała. No, różne te herbaty zimowe w Polsce piłam, różne tam mieszanki, ale jednak ta smakuje najlepiej. Ma tak wyraźny aromat, nie tylko sam zapach, ale smak po prostu tak bogaty, że w tą herbatę też musiałam się koniecznie zaopatrzyć. Bardzo dobra. Jak znajdziecie, to spróbujcie. Dobra, i co tu mamy dalej? Aha, jeszcze te rzeczy z lodówki tutaj. Więc mamy tak. Standardowo, jak zawsze, kabanosy. Jedne mam wieprzowe, serowe, a drugie mam 100% z kurczaka, żeby też dla Nuriego było. I przywiozłam sobie suchą krakowską, bo to jest też coś, co jest bardzo trudno dostępne w Turcji. I mam oczywiście, jak zawsze, sery. Standardowo ser królewski, ale wzięłam też sobie tym razem rydzki edam. Oba te sery bardzo lubię, a w Turcji jakoś jeszcze tak dobrego żółtego sera nie znalazłam, więc zawsze przywożę. I z serów jeszcze mam też camemberta dla Nuriego, bo akurat on bardzo lubi. I tego typu sery są w Turcji dostępne w niektórych marketach, no ale są naprawdę bardzo drogie w porównaniu do cen w Polsce, więc jak mam możliwość, to też przywożę. No i coś, o czym zawsze mi piszecie, że nie mam tego kupować, bo to ma straszny skład i jest takie niezdrowe i niedobre i paskudne, ale nic na to nie poradzę, że bardzo lubię, więc zawsze też przywożę pasztety, pasztet standardowy i z pomidorami i do tego jeszcze też paprykarz szczeciński. To też są rzeczy, których w Turcji normalnie kupić nie można, więc też zawsze przywożę. I tak patrzę, co tu jeszcze ze spożywczych rzeczy. Aha, jeszcze tutaj prezenty od cioci, słuchajcie. Dżemy. Dżemy w Turcji to jak dla mnie właściwie nie są dżemy, tylko owoce w syropie, bardzo lejące. A jak chciałoby się posmarować na kanapkę, na tosta czy na naleśnika, no to nie bardzo. Wszystko potem leci po łokciach, jak się je. Więc dżemy, jak od cioci dostałam, to też chętnie przyjęłam. Chociaż myślę, że w końcu jak już jesteśmy teraz tu na miejscu i mamy taki piękny bazarek i wszystko na tym bazarku jest dostępne, to w końcu się latem zabiorę za swoje przetwory. Zobaczymy, jak to pójdzie. A na razie od cioci mam dżem brzoskwiniowy. Tutaj mam jeszcze powidła śliwkowe, dżem truskawkowy i oczywiście maliny w syropie. Maliny w Turcji też dość ciężko dostępne, już coraz łatwiej
w takiej formie mrożonej najczęściej, no ale jednak wciąż dużo droższe niż są w Polsce. No a moja ciocia, moja babcia mają maliny swoje w ogrodzie, także no tym bardziej malinki w syropie zawsze też chętnie przyjmuję. I to chyba wszystko z artykułów spożywczych, ale jeszcze mam też inne rzeczy. Przywiozłam opłatek, korzystając z tego, że teraz było można w okresie świątecznym świeży kupić, to oczywiście przywiozłam. Gdybyśmy mieli spędzać następne święta tutaj na miejscu, to opłatek będę miała. I mam też na prezent dla mojej przyjaciółki skarpetki w pierogi, bo ona bardzo lubi pierogi, więc to część prezentu dla niej, reszty nie pokażę, żeby miała niespodziankę. I przywiozłam sobie też coś do czytania. Standardowo gazetka, którą bardzo lubię, psychologia. Bardzo lubię to czytać i za każdym razem jak w Polsce jestem, jak jest akurat nowe wydanie, to zabieram, przywożę. I przywiozłam też sobie książkę Atomowe nawyki. Zaczęłam już czytać. Bardzo dobrze się czyta. Bardzo dużo dobrych opinii o tej książce słyszałam, więc też będzie na lekturę jak znalazł. I przywiozłam sobie też z Empiku dziennik, kalendarz. To się zawsze przydaje, a podoba mi się to, że wszystko jest tutaj w środku jednak po polsku i są zaznaczone polskie święta, a tureckie sobie podopisuję. Także to właśnie po to. No i co? Zostały nam kosmetyki, słuchajcie. Przywiozłam jak zawsze standardowo podkład mineralny w pudrze Annabelle Minerals. To w Turcji nie jest dostępne, a zawsze się tym maluję. I przywiozłam też standardowo SPF. Ten SPF też rzadko w Turcji jest dostępny, czasami w tureckim Rossmanie, ale ceny też dużo wyższe niż w Polsce, więc jak mogę to przywożę. I też taki krem, słuchajcie, Purito. Bardzo Wam polecam. Świetny krem na noc. Bardzo jestem z niego zadowolona, więc zapas sobie też przywiozłam. No i królowa, słuchajcie, Solantra. To jest właśnie ten lek, o którym Wam mówiłam, że nie jest dostępny w Turcji, a jest konieczny przy leczeniu mojego przypadku trądziku różowatego, więc bardzo się cieszę, że mogłam z Polski to przywieźć i mogłam to używać. Cały zapas sobie zrobiłam na tak długo, na jak długo muszę całą tą moją kurację przeprowadzać i efekty są wspaniałe, więc bardzo się cieszę, że to mogłam też zabrać. I to właściwie, słuchajcie, moi drodzy, tyle. Dajcie znać, co myślicie. I jeżeli ktoś z Was mieszka za granicą, to dajcie koniecznie znać, co Wy przywozicie z Polski. Czy za czymś z Polski tęsknicie, czy może macie dostęp do jakichś polskich sklepów i w ogóle nic przywozić nie musicie. Ja akurat tutaj polskich sklepów dostępnych nie mam. W Antalii mieszka bardzo dużo Rosjan, więc gdzieś tam jakieś takie smaki, które my znamy, są w rosyjskich sklepach. No ale wiadomo, co polskie to polskie. Także ja chętnie zawsze przywożę tak długo, jak ktoś mnie nie sprawdzi na lotnisko. Bo część z tych rzeczy tak naprawdę przewozić nie można, ale dziś o tym nic nie mówmy. Dobrze, no to co? To tyle na dzisiaj. Nie będę przedłużać. Widzimy się w następnym vlogu już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz.